Jak możemy podzielić kraje pod względem poziomu ich rozwoju? Odpowiedź na to pytanie zależy od przyjętego kryterium. W tym filmiku skupię się na dwóch najbardziej znanych wskaźnikach i konstrukcji. Zacznijmy od PKB per capita, miernika stworzonego przez Kuznetsa w 1934 roku jako odpowiedź na wielki kryzys z 1929. Po co? Było to motywowane chęcią przygotowania się na antykryzysowe zarządzanie. Ekonomiści pragnęli posiadać na przyszłość miernik, który pozwoliłby im przewidzieć taki kryzys w przyszłości. Miałby być rodzajem termometru do mierzenia stanu zdrowia gospodarki. Podobnie jak wysoka gorączka u człowieka kończy się jej gwałtownym spadkiem, czasem zbyt silnym, wtedy człowiek umiera, podobnie gospodarka. Częste stany gorączkowe człowieka nie służą jego zdrowiu, ani o nim nie świadczą. Podobnie jest w gospodarce. Mimo licznych obiekcji co do tego miernika, o których później, stał się on jako suma miary aktywności ekonomicznej miarą poziomu rozwoju, zwłaszcza PKB czy PKB per capita. Jeżeli weźmiemy jako główne kryterium podziału dochód per capita oraz strukturę PKB, możemy mówić o podziale na kraje wysoko rozwinięte, kraje rozwijające się, a także kraje transformacji. W tych ostatnich dochód jeszcze nie jest tak wysoki, jeszcze nie wykształciły się instytucje formalne, a także nieformalne, które pozwalają na osiągnięcie wysokiego rozwoju. Kraje wysoko rozwinięte cechują się nie tylko wysokim PKB per capita, ale także przewagą usług i sektora przemysłowego. Obecnie coraz ważniejszym kryterium staje się udział sektora wiedzy IT i wydatków na badania i rozwój. Kraje rozwijające się mają z reguły niski PKB per capita i cechuje ich przewaga sektora wydobywczego i rolnego, którym czasem może towarzyszyć nawet wzrost sektora usług. Wysoki poziom PKB na mieszkańca wydaje się korelować z wysokim poziomem edukacji, opieki zdrowotnej, infrastruktury i z udziałem sektora publicznego. Nie oznacza to jednak, że dla każdego poszczególnego przypadku zachodzi taka zależność. Choć jednocześnie od pewnego poziomu PKB na mieszkańca nie ma rzeczywistego przyrostu poziomu życia. O ile PKB per capita i jego struktura jedynie pozwalają wnioskować na temat innych aspektów rozwoju, to HDI, Human Development Index, czyli wskaźnik rozwoju społecznego stworzony w 1990 roku, ujmuje je bezpośrednio. Zanim przyjrzymy się konstrukcji tego wskaźnika, zwróćmy krótką uwagę na jego twórców. To Amartya Sen z Indii, urodzony w 1933 roku ubiegłego wieku, i Mahmud ul Haq z Pakistanu, urodzony w 1934. Do Amartya Sen jeszcze wrócimy w ramach naszego wykładu. Omawiam go także w ramach innego wykładu w języku angielskim, który podpinam. Obaj ekonomiści pochodzą z krajów rozwijających się, a więc mają inną perspektywę patrzenia na rozwój od środka. Analizując sytuację gospodarczą w swoich szybko już rozwijających się krajach, doszli do wniosku, że brak edukacji, wysoka śmiertelność, nisko oczekiwana długość życia, choroby i niski dochód na osobę mogą stanowić najważniejsze blokady dla dalszego rozwoju gospodarczego. Do podobnego wniosku doszła Esther Duflo, urodzona w 1972 roku, laureatka tzw. ekonomicznego Nobla, czyli Nagrody Banku Szwedzkiego imienia Nobla. Nagrodę tę zyskała za eksperymentalne podejście do łagodzenia ubóstwa. Zauważyła, że wzrost edukacji w krajach rozwijających się jest związany z wyższymi płacami. To doprowadziło ją do zajęcia się głównie problemem edukacji i podwyższeniem jej jakości w krajach rozwijających się. Co zatem będzie składnikiem tego miernika HDI? Co ty byś zaliczyła do jego obliczania? Wiele osób wskaże bez dwóch zdań PKB per capita jako miarę stopnia, w jaki sposób osoby są w stanie zaspokoić swoje potrzeby materialne, średnio biorąc. Za jego przyjęciem przemawia to, że PKB jest skorelowany pozytywnie z wieloma miarami zaliczanymi do wskaźników dobrobytu, np. wykształcenia, edukacji,
badania i rozwoju, jak też długości życia. Niektórzy zwrócą jednak uwagę na fakt, że takie aspekty jak długość życia powinny być jednak ujmowane niezależnie, gdyż w gruncie rzeczy to długość życia świadczy o tym, czy człowiek żyje w zdrowiu i bezpieczeństwie. Wskaż proszę kraje, w których mimo wysokiego PKB na mieszkańca długość życia jest stosunkowo krótka i kraje, w których niezbyt wysokiemu poziomowi PKB na mieszkańca towarzyszy stosunkowo wysoka długość życia. Podpinam genialnie zrobiony krótki filmik ukazujący tą zależność w bardziej systematyczny sposób. Samej studiując pewnie widzisz też silny związek między tym, że studiujesz, a późniejszą jakością życia. Porównując to z pozycją wielu osób w Twoim wieku, w krajach rozwijających się, możesz dojść do wniosku, że dzięki studiowaniu Twoje możliwości podróżowania, zdobycia ciekawych doświadczeń, dopasowania się do zmieniających się wyzwań gospodarczo-politycznych są dużo większe. Wyższa edukacja daje Ci też możliwość, a przynajmniej powinna, krytycznego zmierzenia się z panującymi przekonaniami, stereotypami, dając Ci szansę na większą autonomię w Twoim życiu. Twoja wyższa edukacja da także, a przynajmniej powinna Twojemu krajowi więcej odkryć, innowacji, które przyczynią się do postępu technicznego i dalszego jego rozwoju. Dlatego też w skład HDI wchodzą właśnie te elementy. Jego składnikami są długość oczekiwanego życia, czyli Life Extension Index, IE, czyli Education Index i dochód na osobę, czyli GNI per capita. Jest to wskaźnik w samej swej konstrukcji relatywnie odnoszący poziom rozwoju jednego kraju do innych krajów. Wskaźnik mówi nam raczej o stopniu różnic między poszczególnymi krajami. Gdyby tych różnic nie było i wszystkie kraje byłyby tak samo rozwinięte, ten wskaźnik wynosiłby 1. A ponieważ kraje różnią się w skali całego świata, wartość tego wskaźnika wynosi 0,7. Mamy też inny, bazujący na nim wskaźnik rozwoju społecznego uwzględniający nierówności Inequality Adjusted HDI, IHDI. Każdy z komponentów wskaźnika HDI jest zbudowany w podobny sposób. Odpowiada wartości tego wskaźnika w danym kraju, pomniejszonego o minimalną wartość tego wskaźnika w skali świata. HDI pozwala podzielić nam państwa na kraje o bardzo wysokim, średnim i niskim poziomie rozwoju społecznego. Jakie są to kraje? Zobacz na mapie, jak też na załączonym pod filmem linku. Możesz najechać na wybrany kraj i zobaczyć, jaką konkretną wartość tego wskaźnika mają na przykład bardzo wysoko rozwinięte kraje Europy Zachodniej, Stanów Zjednoczonych, Oceanie, albo sprawdzić jego wysokość dla takich krajów jak Chiny czy Indie, a także dla krajów rozwijających się Ameryki Południowej i słabo rozwiniętych państw Afryki. W jakiej relacji występują oba te wskaźniki? Czy poziom PKB per capita we wszystkich przypadkach koreluje z HDI? W których państwach tak, a w których nie? Dla przykładu Katar pod względem PKB per capita jest na pierwszym miejscu, ale jeśli chodzi o rozwój kraju mierzony wskaźnikiem HDI jest na miejscu 33. Pomyśl, jakie inne kraje mogą mieć podobną sytuację. W niektórych krajach sytuacja jest odwrotna. Norwegia jest na pierwszym miejscu pod względem wskaźnika HDI, a dopiero na 8. pod względem PKB per capita. Niemcy są na 4. miejscu, jeżeli chodzi o HDI, a na 16. pod względem PKB per capita. W jakich innych krajach ma miejsce podobna sytuacja? W jakich krajach pozycja pod względem PKB per capita odpowiada pozycji pod względem wysokości HDI? Fakt, że w wielu krajach PKB per capita koresponduje z HDI, wynika oczywiście z tego, że jest jego komponentem. A jak wygląda sprawa z innym jego komponentem, długością życia? Otóż w krajach o bardzo wysokim rozwoju społecznym, czyli o wskaźniku HDI rzędu 0,89, oczekiwana długość życia wynosi prawie 80 lat. W krajach o wysokim rozwoju społecznym ludzie żyją przeciętnie
4 lata krócej, a w krajach średnio rozwiniętych 70 lat, czyli 10 lat krócej, natomiast w krajach o niskim rozwoju społecznym nawet 20 lat krócej. Czy zatem PKB per capita determinuje faktycznie długość życia? A może wynika to raczej z jego struktury? Gdy weźmiemy pod uwagę wskaźnik HDI, skorygowane różnice w dochodach w ramach danego kraju, mierzonych Gini, zauważymy, że w krajach rozwijających się różnice w dochodach poszczególnych mieszkańców są bardzo wysokie, co sprawia, że duża część ludności nie dysponuje przeciętnym PKB, ale dużo niższym. Powstaje oczywiście i tu pytanie, w jakiej zależności stoi nierówność dochodu i PKB per capita. Jaka jest relacja między długością lat życia spędzonych w edukacji a PKB per capita? Jaka jest relacja długości lat życia do Gini, miernika nierówności? O czym to świadczy? Podsumowując, zwyczajowo, gdy mówimy o danym kraju, że jest wysoko, średnio czy słabo rozwinięty, stosujemy jakiś miernik. Najczęściej, mimo wszystkich jego wad, stosujemy PKB per capita stworzony w 1934 roku. Te jego mankamenty stały się motywem dla powstania innych mierników. Mimo tego, że w wielu przypadkach dochodzimy do podobnego podziału krajów stosując oba mierniki, np. PKB i HDI, możemy jednak zauważyć pewne odchylenia. Nie zawsze pozycja kraju pod względem PKB per capita odpowiada jego poziomowi pod względem HDI. Wiąże się to z tym, że HDI uwzględnia długość życia i edukację, a PKB pozwala jedynie pośrednio wnioskować o tym, że w danym kraju będzie więcej zasobów materialnych na pokrycie kosztów edukacji, zdrowia i innych potrzeb społecznych. Nie należy zapomnieć o mierniku nierówności Gini. Korekta HDI o ten wskaźnik pozwala nam odkryć nowe zależności, czyli na przykład to, że to nierówność, a nie sam poziom PKB per capita może wpływać na krótszą oczekiwaną długość życia.